Dzień dobry, Katarzyna Scypuła, Rosaria.pl. Witam Was, drodzy miłośnicy róż. Słuchajcie, pod ostatnim filmikiem, w którym mówiłam o tym, że mamy suszę, mówiłam o tym, że zaczynają kwitnąć pierwsze róże, mówiłam Wam o sytuacji, jaka panuje i na co macie zwrócić uwagę wśród róż rosnących w gruncie, w naszych ogrodach, w naszych na naszych przydomowych działkach, a dzisiaj skupimy się na różach w donicach, bo jak poprosiła jedna z osób komentujących, w tym sezonie nie było jeszcze żadnego materiału dotyczącego uprawy róż w pojemnikach, a my przecież mamy do naszej dyspozycji patia, tarasy i miejsca, w których lubimy wypoczywać, a w których również chcemy uprawiać te piękne, szlachetne róże w donicach. Nie zawsze mamy również miejsce, żeby posadzić je w ogrodzie. I odpowiadając na ten komentarz, dzisiaj skupimy się na różach w donicy i o tym będzie dzisiejszy odcinek o pielęgnacji róż w donicach. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Kochani, uprawa róż w pojemnikach, przynajmniej jak dla mnie, ale podejrzewam, że również dla Was, jest trudniejsza od uprawy w gruncie. Z czego to wynika? Musimy mieć na uwadze to, że róże to krzewy wieloletnie, więc w takiej donicy, sadząc je, chcemy uprawiać je przez wiele, wiele lat. Po drugie, są one kwiatami bardzo obficie kwitnącymi, a więc naprawdę potrzebują i składników pokarmowych, i potrzebują wody. Nie należy absolutnie dopuścić do przesuszenia takich sadzonek, a więc mają tutaj znacznie ograniczoną przestrzeń, w której korzenie muszą te składniki i wodę pobierać. Nie mogą sięgać sobie głębiej w poszukiwaniu kolejnych zasobów wody, gdyby właśnie zaistniała taka sytuacja, gdzie zaczyna nam występować niedobór wody, kiedy mamy bardzo duże upały, kiedy jest wzmożone zapotrzebowanie na wodę, bo roślina musi wykarmić kwiaty, musi wykarmić pąki, a nas na przykład nie ma w domu, planujemy wyjazdy, więc musimy mieć to na uwadze, że takie rośliny wymagają od nas jednak pewnej uwagi. Dlatego właściwa pielęgnacja róż w donicach rozpoczyna się od właściwego doboru ziemi, bo to generalnie najbardziej wszystko zależy właśnie od niej, cały nasz sukces uprawy róż w donicach. Najczęściej mamy do czynienia z wszelkiego rodzaju podłożami opartymi o torf, a torf niestety ma to do siebie, że bardzo łatwo się przesusza, traci wilgoć i wtedy robi się naprawdę bardzo suchy, bardzo sypki. Dlatego jeśli kupujemy podłoża stricte do uprawy róż, to dobre i wskazane byłoby przemieszanie je z ziemią z ogrodu, ewentualnie z kompostem, z dość dobrze odleżałym takim już obornikiem z pryzmy, ewentualnie z podłożem glinkowym. I słuchajcie, w zeszłym roku tutaj mam dwie sadzonki, które były sadzone przeze mnie doświadczalnie, ponieważ donice dobrałam identyczne, jeśli chodzi o pojemność litrową. Dobrałam identyczne sadzonki, bo to była sadzonka jednoroczna i to była róża rabatowa Arete Leonardo. Ze względu na jakość, wielkość, ilość pędów, wygląd korzeni były do siebie bardzo zbliżone i prowadząc doświadczenie do jednego podłoża dodałam glinkę, co zresztą tutaj sobie zapisałam, żeby nie umknęło to uwadze. I jeśli w pierwszym roku róże były traktowane oczywiście obydwie jednakowo, ta sadzonka przy tej sadzonce bardzo się nie różniła, miały świeży dostęp oczywiście do takiej dobrze dobranej ziemi, gdzie było to podłoże torfowe wymieszane z moim tutaj gruntem rodzimym, był dodany nawóz wieloskładnikowy, bo tutaj jeszcze zostały jakieś otoczki, które dopiero teraz zaczynają się rozkładać. Także w tym pierwszym roku nie było znacznej różnicy między tymi sadzonkami, ale już teraz spójrzcie, mamy połowę maja, sadzonki weszły w drugi rok swojego wzrostu, i spójrzcie, wydaje mi się, że ta ziemia, która jest bardziej wzbogacona o takie dodatek podłoża gliniastego, gdzie lepiej trzyma tą wilgoć, jest to taka bardziej ziemia zasobniejsza,
jednak ewidentnie wydaje mi się jest różnica, po prostu taka sadzonka ma już na wstępie to podłoże bogatsze, bardziej trzymające wilgoć, no i w tym sezonie wydaje mi się, że jednak trochę tej różnicy między tymi sadzonkami jest. Oczywiście w tym momencie, kiedy już zaawansowana jest ta wegetacja, kiedy róże są już mocno w liściach, nie bierzemy się za przesadzanie takich róż i jeśli również uważamy, że nasze rośliny rosną jeszcze wystarczająco dość dobrze, mają duże pojemniki, to co możemy zrobić z wiosny, to oczywiście usunąć dość na tyle, na ile głęboko nam to pozwoli, usunąć tą zewnętrzną, górną warstwę ziemi, dodać nawozu długo uwalniającego się typu osmokotę. Są różnego rodzaju takie nawozy otoczkowane na rynku i taki nawóz przemieszać lekko z ziemią. Można dodać również granulowanego obornika i przysypać świeżą warstwą ziemi, a nawet kompostem, co jest bardzo super rozwiązaniem, bo ten kompost będzie uwalniał swoje składniki pokarmowe, będzie je oddawał do gruntu, a jednocześnie będzie nam robił za taką piękną warstwę mulczu, czyli takiego właśnie przeciwdziałającego wysychaniu, szybkiemu wysychaniu ziemi w naszych donicach. Jeśli chodzi o dawkowanie takiego nawozu, wydaje mi się, że około 5, 6, 7 gram na taką 10 litrów naszej ziemi, 10-litrową naszą donicę. Oczywiście jeśli sadzimy róże w taką świeżą ziemię, to dodajemy to podczas wypełniania donic ziemią, a teraz już musimy to przemieszać ciut wyżej właśnie górnej warstwy korzeni i przykryć to oczywiście ziemią, bo w wilgotnej ziemi oczywiście taki nawóz będzie się lepiej uwalniał. Dlatego miejmy to na uwadze, że róże w donicach naprawdę potrzebują tego corocznego zasilania, no bo nie będą mogły czerpać i same szukać sobie składników pokarmowych, a mają rzeczywiście ograniczony ten dostęp ziemi ze względu na donice. Dlatego zachęcam Was i polecam Wam stosowanie jak największych donic. Właśnie z tego względu, że róża wtedy nie wysycha nam tak łatwo i te korzenie rzeczywiście znacznie mają tą ilość ziemi, mają miejsce na przekorzenienie. Dlatego uważam, że takie minimum to jest 10 litrów, jeśli chodzi o takie donice na start. Oczywiście w przypadku róż miniatur, róż okrywowych, róż rabatowych sprawdzą się jak najbardziej. Ponownie za 2-3 lata, jeśli będziecie widzieli, że roślina przyrasta nam już i zaczyna mieć ciasno, to oczywiście przesadzamy taką różę. Natomiast w przypadku róż pnących, róż krzaczastych, róż angielskich oczywiście zalecałabym większe donice, a więc 35-40 litrów i takim minimum to oczywiście około 40 cm w głąb, bo ten korzeń musi mieć dla siebie miejsce. To samo dotyczy róż piennych. Im cięższa donica, im większa donica, tym lepiej, bo tutaj musimy mieć jeszcze pod uwagę to, że niestety te rozrośnięte z roku na rok korony będzie nam niestety szarpał wiatr i byłoby szkoda w kolejnych latach, żeby takie korony się uszkodziły, więc ta donica naprawdę albo musi być ceramiczna, dość mocna, dość masywna, taka, że wiatr jej nie ruszy. Dochodzi nam tutaj ciężar ziemi, ale nie jest to aż tak znaczny ciężar, więc im większa, tym lepsza. Postaram się zamieścić tutaj w filmiku fragment donic, które nagrywałam bodajże w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Tam naprawdę te donice są na dość znacznych objętości, dość masywne, wielkie, ciężkie. W takich donicach naprawdę tutaj raz, że nie mamy obawy, że róża naprawdę dość szybko nam się przesuszy, no i że nastąpi uszkodzenie przez wiatr. Mówiąc o donicach, pamiętajmy również o tym, że każda z takich donic powinna mieć otwory odpływowe, bo nie możemy, oprócz tego, że nie możemy dopuścić do przesuszenia roślin, to nie możemy również dopuścić do ich zagniwania. Więc pamiętajcie, jeśli donica, bo nie każda ma, czasami jest to donica osunkowa, nie każda ma, to my zawsze postarajmy się nawiercić sobie i pamiętać o tym, że zawsze te otwory odpływowe muszą być, bo jeśli chodzi o duże donice, możemy je zostawić w ten sposób, możemy tutaj pokusić się jeszcze o zastosowanie drenażu. W przypadku mniejszych donic, jeśli uważamy, że na przykład będziemy wyjeżdżać gdzieś na dzień, 2, 3,
to warto jest wstawić takie donice, czy to do pojemników z wodą, czy to do podstawek, w których dodamy obficie wody, tak żeby absolutnie tej bryły korzeniowej nie przesuszyć. Jeśli zdarzy nam się taka sytuacja, że pozostawimy w czasie upałów, czyli w tym takim najbardziej gorącym czasie, a więc od czerwca do końca wakacji, róże na kilka dni i zdarzy nam się przesuszenie, to oczywiście jak najbardziej zachęcam do wstawienia do jakiegoś pojemnika z wodą, co również polecam przed sadzeniem i gołego korzenia, i róż z donic, i pozwolenia na to, by taka róża nawet dobę, ale bardzo obficie mogła tej wody pobrać, mogła naprawdę dostarczyć ją do swoich korzeni, bo jeśli doprowadzimy do przesuszenia, to niestety tutaj te róże stracą i swój wigor, i turgor, i niestety te pąki nam opadną, zwiędną, no i nie zawsze wszystkie będą niestety mogły się podnieść, zregenerować i nam obficie zakwitnąć, a na tym najbardziej nam jednak zależy. Słuchajcie, podsumowując do tego momentu, najważniejsze informacje i najważniejsze rzeczy, które wpływają na pielęgnację, właściwą pielęgnację róż, to oczywiście podłoże, wielkość donicy i dobór odpowiednich odmian do donicy. No a pozostałe zabiegi pielęgnacyjne są bardzo podobne do tych wszystkich zabiegów, które są konieczne również w pielęgnacji róż w gruncie, czyli to jest wiosenne przycinanie, bo tutaj bardzo dbamy o to, żeby te róże nam się ciągle odmładzały, żeby ta korona była piękna corocznie i bardzo obficie i zagęszczona i bardzo obficie kwitnąca. Właściwe nawożenie, tutaj tak bardzo ważne, jak mówiłam, bo te składniki pokarmowe muszą skądś być dostarczane naszym różom. No i oczywiście pilnowanie tego, żeby nam się róże nie przesuszyły, a więc stosowanie kompostu, co powiedziałabym nawet jest bardziej właściwe i bardziej zalecane niż keramzyt i inne kamyki, bo jednak to powietrze inaczej pracuje i te róże mają jednak inne to oddychanie, to powietrze też musi być dostarczane w korzeń. No i oczywiście po przekwitnięciu tych kwiatostanów również zalecałabym przycinanie przekwitniętych kwiatostanów i w kolejnych sezonach oczywiście już po wakacjach, właściwie to do końca lipca, nie zalecałabym w późniejszym terminie już żadnych innych dodatkowych nawozów, nawożenia. No a później to już jest przygotowywanie takich róż do zimy, do okresu spoczynku. I oczywiście pamiętajmy o tym, że takie róże nie możemy pozostawić same sobie na okres zimowy, ale o tym był już odcinek. Zachęcam Was do zerknięcia na naszym kanale. Do tego momentu jest jeszcze naprawdę bardzo dużo czasu. Póki co, słuchajcie, w przypadku róż takich pielęgnowanych na balkonach, tarasach musimy zwracać baczną uwagę, tak samo jak w gruncie, na to, czy występują nam jakieś szkodniki, ewentualnie czy występują nam choroby, więc jeśli zdarza nam się, że podlewamy rzadziej, a więc doprowadzamy do przesuszenia, tutaj szybciej może się wtedy pojawić nam mączniak prawdziwy. Właśnie z tego tytułu, że róża jest mniej odporna, kiedy jest przesuszona, dlatego miejmy to na uwadze. Mogą się pojawić takie same szkodniki jak na różach w gruncie, czyli i będzie nalatywała nam mszyca, może pojawić się skoczek czy przędziorek, dlatego niezmiennie musimy sobie właśnie obserwować, zaglądać do takich róż. I tutaj również chciałabym Wam przypomnieć o takim też brzydkim owadzie dla róż, to jest mianowicie bruzdownica pędówka, bo słuchajcie, tutaj chciałabym Wam pokazać i zaraz zrobimy zbliżenie tak zwanych pędów płonnych i tutaj w tym wypadku niestety wydają nam się takie pędy nadpalone, a to dlatego, że tutaj właśnie wchodzi nam tutaj motyl, potem motyl ćma, potem tutaj właśnie zostaje nam w pędzie larwa i to ona właśnie powoduje uszkodzenie takiego pędu, z którego niestety w tym momencie nie będzie kwiatów, nie będzie zawiązki pąka, dlatego takie pędy musimy przyciąć poniżej i dopiero z tych bocznych właśnie tutaj oczek zostaną zawiązane ponowne pędy, już w tym wypadku mam nadzieję kwiatowe i wtedy dopiero będziemy mogli cieszyć oko taką różą. Dlatego obserwacja, jeszcze raz powtarzam, czy to szkodników, czy to chorób,
również tak samo przebiega. Jeśli natomiast w trakcie sezonu widzimy, że mimo wszystko mamy jakieś niedobory roślinne, zawsze możemy użyć jak najbardziej różnego rodzaju insoli i innych oprysków, takich dolistnych, żeby szybciej wspomóc roślinę, żeby roślina szybciej zaczęła pobierać te niezbędne składniki, więc jak najbardziej nie mam nic przeciwko temu. Oczywiście czytamy bardzo dokładnie wszystkie rozpiski dotyczące dawkowania, stężenia, tak żeby jednak wspomóc, a nie zaszkodzić roślinom, no i nie przypalić ich. Mówiłam Wam o zastosowaniu nawozów otoczkowanych na dobry start, zwłaszcza wiosną, ewentualnie podczas sadzenia róż do donic. Jeśli jednak uważacie, że Wasza róża rośnie zbyt słabo, można zawsze wspomóc ją również podlewając takie róże konewką, więc i tak dostarczając jej wodę. Oczywiście z tym już ostrożniej. Nam czasami zdarza się, jeśli mamy róże cały sezon, że wspomagamy je nawozem krystalonem białym. Oczywiście też nie szalejemy, a więc na konewkę 10-litrową 2 łyżki stołowe takiego nawozu dobrze sobie rozpuszczamy, mieszczamy w konewce i również nie częściej niż co 2 tygodnie, myślę. Ewentualnie gnojowica, jeśli takie naturalne nawozy i sposoby stosujecie, to jak najbardziej. Oczywiście też niezbyt mocne stężenie. I wtedy, kiedy chcecie wspomóc roślinę, niekoniecznie musi być to naprawdę co 2 tygodnie. Jeśli widzicie po prostu, że liście są zbyt blade, że chcecie tą roślinę jeszcze troszkę wspomóc, no to wtedy stosujemy. Nic oczywiście na siłę, bo znacznie gorzej byłoby przedobrzyć. Kochani, połowa maja i w tej tegorocznej aurze, kiedy wszystko przyspieszyło, ja już jestem koło mega kwitnącej odmiany Cuthbert Grand Kanadyjki, która zakwita jako jedna z pierwszych. W naszym asortymencie jest już jako nowość, ponieważ nie było jej zbyt wiele w tym roku. Mam nadzieję, że w kolejnych sezonach będzie jej znacznie więcej, że uda się zaokulizować jej znacznie więcej. Odmiana krzaczasta, nie rosnąca zbyt wysoko, bo tak do 1,5 metra, a w tym momencie jeszcze wydaje się dużo niższa z tego względu, że ma bardzo pełne, ciężkie kwiaty. No i spójrzcie właśnie pod ilością tych kwiatów bardzo nam się aż pokłada, bo dość sztywna, ale mimo wszystko ciężar tego kwiatu robi swoje. Lekko przebarwia się już tak w taki lekki fiolecik z takiego malinowej czerwieni, takiego borda. I dlatego chciałabym, żebyście zerknęli na nie okiem, bo ja w zeszłym roku bardzo wpadła mi w oko i w tym roku rzeczywiście jeszcze chyba bardziej i na dzisiaj żegnam się z Wami. Zachęcam Was do komentarzy, do różnych sugestii i zapytań, na które możemy Wam odpowiadać. Bardzo dziękuję Wam za zaglądanie na nasz kanał. Mam nadzieję, że nasze treści są dla Was pożyteczne, bo niezmiennie staramy się zamieszczać ciekawe i wartościowe informacje i na naszym Facebooku, i na naszym blogu. I bardzo się cieszymy, że ta nasza mała szkółka też istnieje w Waszej świadomości i zachęcam Was do pozostania z nami. Do zobaczenia. Pozdrawiam.